Karmienie naszych rybek pokarmem, zwłaszcza żywym czy mrożonym, zawsze budzi bardzo wiele kontrowersji. A czy wiemy, czym różnią się te pokarmy między sobą? Zacznijmy od podstaw. Welony są wszystkożerne, to znaczy, że mogą żywić się pokarmem zarówno roślinnym, zwierzęcym, jak i detytrusem, czyli taką martwą materią organiczną. Zapotrzebowanie na różne makroskładniki w diecie naszych pupili zmienia się wraz z ich wiekiem. Welony nie mają żołądków, a trawienie odbywa się u nich zupełnie inaczej niż u ludzi. Mają za to bardzo długi przewód pokarmowy, jest on nawet kilkukrotnie dłuższy od ich własnej długości ciała. Welony zaczynają trawienie pokarmu w momencie, kiedy ten pokarm trafi do ich przewodu pokarmowego i później ten pokarm wędruje po bardzo długim jelicie, gdzie jest on rozdrabniany, a składniki odżywcze są wchłaniane. Możecie zrobić w domu taki eksperyment i podać swojemu welonowi jakiś pokarm o innym niż zwykle kolorze. Na przykład podać mu marchewkę i zaobserwować, po jakim czasie pojawi się czerwona kupa. Karmiąc welony też należy się skupić i mieć na uwadze to, że ich ciała są o wiele bardziej skompresowane niż ich przodków, więc pokarm powinien być możliwie miękki, tonący i łatwostrawny. Zakłada się, że u ryb, które są wszystkożerne, stosunek do pokarmu zwierzęcego do pokarmu roślinnego powinien rozkładać się mniej więcej 50/50. Pokarmy pochodzenia zwierzęcego są bogate w tłuszcze oraz białko i będziemy o tym zaraz mówić bardziej szczegółowo. Dla nas ważną informacją jest to, że zapotrzebowanie na białko naszych ryb zmienia się wraz z wiekiem i mówi się, że u takiego narybku czy młodych ryb bardzo intensywnie rosnących, bo jak wiecie, że rosną do pierwszego roku życia tak bardzo intensywnie, to jest około 45% białka powinno znajdować się w diecie, natomiast u ryb dorosłych w granicach 30 nawet do 35%. Słuchajcie, bardzo ciekawe badanie było przeprowadzone w Brazylii w 2013 roku na 300 młodych welonach. I w tym badaniu ustalono, że welony powinny jeść 3200 kilokalorii na kilogram ciała. Rozwaliła mnie ta informacja, bo to tak jakby człowiek dorosły o takiej przeciętnej wadze jadł ponad 250 000 kalorii dziennie. Wprawdzie w badaniu bierały udział bardzo małe rybki, które miały po kilka gram masy ciała, no ale i tak informacja jest szokująca. Badanie też dochodzi do ciekawego wniosku, a mianowicie takiego, że welony bardzo wydajnie produkują energię z tłuszczy w porównaniu do węglowodanów. W tym samym roku, czyli w 2013, było przeprowadzone inne ciekawe badanie, tym razem w Turcji, gdzie podzielono welony na 3 grupy. Pierwszą grupę karmiono tylko pokarmem roślinnym, drugą tylko zwierzęcym, a trzecią pokarmem mieszanym. Nie będzie tutaj dużej niespodzianki, jeśli powiem, że grupa karmiona tylko i wyłącznie pokarmem zwierzęcym odnotowała największe przyrosty wagi i miała też najwięcej energii. W badaniu brały udział bardzo młode rybki i też również w tym badaniu zauważono, że u osobników dorosłych trzeba oczywiście o wiele więcej pokarmów roślinnych w diecie. Inną informacją dla nas weloniarzy ważną jest taka, żeby nie szaleć i nie przesadzać z podażą białka, dlatego że białko, kiedy jest trawione, jest też rozkładane na substancje proste, czyli tlen, azot, węgiel i wodór, który oczywiście uwalnia się do wody i może wpłynąć na nasze parametry wody, na przykład na nagły wzrost amoniaku. Oczywiście nie mówiąc przy tym już o wielokrotnie przeze mnie wspominanych skutkach zdrowotnych przekarmiania ryb białkiem. Zrobiłam teraz taką krótką listę i prezentację kilku popularnych mrożonych pokarmów, jakie są dostępne na rynku, żeby je porównać między sobą i zobaczyć, na co zwracać uwagę, kupując właśnie pokarm mrożony. Jako pierwszą mamy ochotkę i ochotka jest dosyć dużym robakiem, ma około od 2 do 12,5 mm i jest dosyć kaloryczna. Szacuje się, że 100 g ochotki ma 24 kalorie. Nie do wszystkich właściwie nie udawało mi się znaleźć kalorii innych robaków, żeby porównać. Nawet jak znajdowałam, to były to zupełnie dziwne liczby i różne źródła podawały różnie, więc tylko do ochotki podaję. Natomiast warto pamiętać, że ochotka jest źródłem białka, wprawdzie to białko jest niepełnowartościowe, ma też dosyć sporo tłuszczu, witamin, soli mineralnych i chityny. Jest pokarmem wysokokalorycznym, nadaje się dla dorosłych głównie przez to, że jest dosyć duża. Z ochotką są 2 uwagi. Pierwsza jest taka, że ochotka kumuluje toksyny i oczywiście należy taki pokarm przepłukać przed podaniem, natomiast nie wiem, na jak bardzo to usunie te toksyny z ciała ochotki. Natomiast ochotka też jest bardzo często zamrażana w takiej dosyć niezbyt przyjemnie wyglądającej wodzie, więc przynajmniej tą otoczkę możemy zmyć płukaniem. Druga uwaga jest taka,
taka, że nie wszystkie ryby będą tolerować ochotkę i też udowodniono, że czasem stosowanie ochotki może wpłynąć na stan zdrowia naszych ryb, gdyż jest to pokarm bardzo tłusty i dosyć wysokokaloryczny, więc nie nadaje się do codziennego użycia. Po drugie mamy larwy komara. Jest to pokarm, który ma między 5 a 10 mm. Co ważne jest, oprócz tego, że jest oczywiście źródłem białka i tłuszczu, ale ma też fosfor i różne witaminy. Z racji swojej wielkości również nadaje się dla ryb dorosłych i też jest wysokokaloryczny i zupełnie tak samo jak w przypadku ochotki należy dobrze płukać przed podaniem, bo może zawierać toksyny i szkodliwe substancje chemiczne. Również taka uwaga, kupując jakikolwiek pokarm mrożony, dobrze się zastanowić, z jakiego on źródła pochodzi i przez kogo jest produkowany. Następnie szklarka. To też jest większy pokarm, bo ma między 5 a 20 mm i ma dużo białka, nienasyconych kwasów tłuszczowych. W żywy oczywiście nie nadaje się dla narybków, gdyż jest mięsożerny i może nam zjeść lub uszkodzić narybek. Natomiast bardzo dobrze z powodzeniem nadaje się jako pokarm mrożony dla ryb dorosłych i tutaj jest zaznaczone, że jest on niskokaloryczny. Rurecznik mułowy Tubiflex, nie mój ulubiony. Tubiflex jest dosyć długi, może mieć aż do 10 cm i też znajduje się w nim dosyć duża ilość białka, tłuszczów, soli mineralnych i tak samo jak poprzednie źródła białka nadaje się dla ryb dorosłych. I tutaj również uwaga, że nie do karmienia na co dzień. Natomiast z Tubiflexem jest taki problem, że może to być pokarm niebezpieczny, zwłaszcza jeśli pochodzi z niepewnego źródła. Może być nosicielem bakterii, grzybów i pasożytów. W jednym źródle dotarłam do tego, że prowadzi do zapalenia jelit. Wydaje mi się, że to zapalenie jelit wynika głównie z zarażenia nicieniami, a nie jest to jakieś pierwotne zapalenie jelit. Także nie nadaje się na co dzień i trzeba zachować szczególną ostrożność. Szczętki, kryl, to jest pokarm, który żyje w słonych wodach, więc już go lubię, bo jest to bezpieczniejszy pokarm. Może mieć do 12 cm, ma wysoką zawartość białka i jest bardzo dobrze skomponowany, bo to jego białko ma dosyć dużą wartość biologiczną. Ma też nienasycone kwasy tłuszczowe, omega-3, sole mineralne, jest źródłem chityny oraz pigmentu i również z racji swojej wielkości nadaje się dla ryb dorosłych i też warto pamiętać, że jest to pokarm niskokaloryczny, prawdopodobnie może być lepiej preferowany przez bardziej wrażliwe ryby. Może być to pokarm preferowany na przykład przez bardziej wrażliwe ryby, które na przykład po ochotce czy po innych bardzo tłustych, kalorycznych pokarmach toną, także polecam, żeby spróbować na przykład kryla. Lasonogi to jest jeden z moich ulubionych pokarmów, nie ukrywam. Może dochodzić do 3 cm. Jest to pokarm, który jest wysokokaloryczny, więc tutaj trzeba uważać, żeby nie przesadzić, ale na przykład świetnie nadaje się do kondycjonowania ryb, to znaczy, że jeśli przygotowujemy tarlaki do tarła i przygotowujemy się do tego, żeby je rozmnożyć, właśnie bardzo dobrze jest karmić lasonogami i jest to pokarm też bardzo dobrze zbilansowany, ma wysoką zawartość białka, tłuszczów, chityny, no i też warto zwrócić uwagę, z jakiego źródła się kupuje. To jest pokarm, który po zamrożeniu powinien być biały. Kiełże, czyli gamarus. Ja szczerze mówiąc nie widziałam u nas w Irlandii mrożonego gamarusa, natomiast to jest pokarm, który ma do 2 cm, jest średnio kaloryczny, ma też oczywiście wysoką zawartość białka, wapnia, karotenu, chityny i to jest pokarm, który nadaje się dla ryb dorosłych. Artemia jest pokarmem małym, może mieć do 10 mm. Jest to pokarm niskokaloryczny. Ten pokarm nadaje się właściwie dla bardzo młodych ryb również dla ryb dorosłych. I warto zaznaczyć, że artemia pochodzi ze sztucznych hodowli i tutaj wartość odżywczą bardzo trudno oszacować, bo też zależy jak ta hodowla działa i czym je karmi. Natomiast jeśli chcemy karmić na rybek, można sobie swoją artemię produkować. Wystarczy kupić te jajka, nie wiem jak to się nazywa po polsku. Wystarczy kupić jajka artemii i sobie produkować w domu. Kolejna na liście jest dafnia, czyli rozwielitka. To też jest malutki pokarm, który może mieć do 6 mm. Z racji swojej wielkości nadaje się dla ryb dorosłych, jak i dla narybku. Jest też ciekawe, że ich kaloryczność zmienia się wraz z tym, jakiej są wielkości, bo osobniki młode są niskokaloryczne, natomiast dorosłe są średniokaloryczne. I też warto pamiętać, że osobniki dorosłe są bogate w białko i tłuszcz,
Oczywiście mają chitynę, karotenoidy i fosfor. I ostatni mamy oczlik. Może mieć od 0,5 do 5 mm i jest to pokarm, który nadaje się już dla młodych rybek, taki właśnie podrośnięty na rybek, ryby dorosłe jak i tarlaki. Oczywiście, jeśli mamy do dyspozycji żywy pokarm, to nie karmimy nim świeżo wylęgniętego na rybku, gdyż jest to też, te widłonogi są mięsożerne. Pamiętać trzeba, że jest to pokarm niskokaloryczny i jest dosyć dobrze zbalansowany, ma wysoką zawartość białka, tłuszczu, soli mineralnych, karotenoidów i związków balastowych. Słuchajcie, żeby ten odcinek nie miał 2 godzin, to postanowiłam się skupić tylko na pokarmach mrożonych. Natomiast jest o wiele większa możliwość, jeśli chodzi o pokarmy pochodzenia zwierzęcego. Można też u siebie w domu robić hodowlę i myślę, że wrócę jeszcze do tego tematu i opowiem Wam, jakie ewentualnie inne źródła pokarmu białkowego, zwierzęcego możemy wprowadzić do naszej diety. Natomiast ja tutaj chciałam Wam pokazać, że to nie są wszystko robaki i to właściwie nie ma znaczenia, jaki kupimy i jaki damy, bo one różnią się między sobą zarówno wielkością, jak i miejscem, gdzie są hodowane, czyli czy jest to woda słona, czy słodka. Różnią się też tym, czy są kaloryczne i czy są pełnowartościowe. Tutaj też jest ważne to, żeby testować na swoich rybach, przede wszystkim jakie mają preferencje, ale też co im służy, zwłaszcza jeśli mamy ryby, które mają problemy, na przykład z pęcherzem pławnym. Wtedy nie każda ryba będzie tolerowała na przykład dużą zawartość białka, a może nie tolerować pewnych rodzajów białek i tutaj też dobrze jest zobaczyć, co im służy. Prawdopodobnie pokarm łatwiej strawny, może mniej kaloryczny, mniej tłusty, powinien lepiej je działać, zarówno też trzeba pamiętać o tym, żeby dodawać odpowiednią ilość błonnika. Moja prywatna uwaga jest taka, że ja u siebie wolę używać pokarmów mrożonych, które pochodzą z wody słonej, gdyż są mniej ryzykowne. Przypominam, że pokarmy takie jak ochotka, tubliflex czy larwy komara pochodzą z wód słodkich i w nich jest bardzo duża ilość zanieczyszczeń, toksyn i innych niebezpiecznych substancji. Dajcie mi znać w komentarzach, czym wy karmicie, jakie są wasze preferencje, jakie są preferencje waszych rybek. A tymczasem dziękuję za uwagę, to tyle na dzisiaj i zapraszam was na następny odcinek.